Witajcie w najnowszym odcinku. Dziś przyleciałem z Manchesteru do Zurychu, do Szwajcarii. Jak już widzieliście do tej pory, w pierwszym odcinku przejechałem linią National Express w Anglii z Manchesteru do Londynu. W drugim odcinku jechałem RegioJet z Londynu do Pragi jako podróż przez Europę. Jak widzieliście, podróż autobusem nie musi być wcale męcząca. Dziś natomiast przyjechałem specjalnie do Szwajcarii, do Zurychu, tylko po to, żeby pokazać Wam, że podróż autokarem może być wygodna. Coś niespotykanego na skalę Europy. I podróż ta odbędzie się na trasie z Zurychu do Barcelony. Będzie to nocny autokar, odjeżdża o 19:30. Teraz jest około 10 rano, więc mam cały dzień, żeby spędzić w Zurychu. Zurych to największe miasto Szwajcarii i jedno z najważniejszych centrum finansowych świata. To właśnie tutaj swoje siedziby mają jedne z największych banków, które zarządzają majątkiem ludzi z całego globu. Szwajcaria od lat kojarzy się z pieniędzmi, ale także z rzeczami, które stały się symbolem kraju. Luksusowymi zegarkami, czekoladą i oczywiście słynnymi scyzorykami. W samym sercu miasta znajduje się Bahnhofstrasse, jedna z najdroższych ulic handlowych na świecie, gdzie obok butików największych marek można znaleźć tradycyjne szwajcarskie produkty. Mimo że Zurych regularnie pojawia się w rankingach najdroższych miast świata, jednocześnie uznawany jest za jedno z najlepszych miejsc do życia, a wszystko to w otoczeniu jeziora, gór i pięknej starówki nad rzeką Limmat. Ale co tam? Zurych Zurychem. Złoto, czekolada, przepych, bogactwa. Ale to nie dla mnie. Nie po to tutaj przyjechałem. Przyjechałem tu po to, żeby z Zurychu pojechać autokarem do Barcelony. Nie Flixbusem, nie Sinbadem, ale Twiliner to szwajcarski startup, który chce zmienić sposób podróżowania po Europie nocą. Zamiast samolotu czy hotelu proponuje nocny autobus z siedzeniami, które zamieniają się w prawdziwe łóżka. Projekt wystartował pod koniec 2025 roku i na razie obsługuje tylko 2 trasy z Zurychu do Amsterdamu i do Barcelony. Każdy autobus ma tylko 21 miejsc, dzięki czemu pasażerowie mają znacznie więcej przestrzeni niż w zwykłym autokarze. Pomysł jest prosty. Wsiadasz wieczorem w centrum miasta, śpisz w drodze, a rano budzisz się już w zupełnie innym kraju. a tak się prezentuje dworzec autobusowy w Zurychu. Jak widać, Flixbusy prężnie obstawiają dworzec. No jakieś tam austriacka firma, chyba niemiecka. Tutaj jest poczekalnia i co ciekawe, tam po lewej stronie są toalety. I taki protip, te toalety są darmowe. I jest tablica odjazdów. Natomiast zastanawia mnie jedno, dlaczego nie ma mojego autobusu tutaj. Jak możecie zobaczyć, same Flixbusy, nawet do Warszawy, po całej Europie. Ale z jakiegoś powodu mojego autokaru nie ma. Pozostaje czekać. Jest 18:40, no jak widać ciemno jest. Planowy odjazd tego autokaru stąd z Zurychu miałem na 19:30, ale 10 minut temu otrzymałem maila, że ogólnie będzie opóźnienie o 10 minut. Generalnie on tutaj startuje, stąd on znikąd nie jedzie, także na tą chwilę odjazd będzie 19:40, nie 30. Kolejna aktualizacja, jest godzina 19:30 i autokar jeszcze nie przyjechał. Czekam. Chwilę po tym, jak ostatnio mówiłem, że jest 19:30, zadzwoniłem do nich i zapytałem się, żeby się upewnić, czy ta podróż w ogóle się odbędzie i czy ten autobus odjedzie tutaj z tego dworca. W sumie dlaczego nie miałby odjechać z tego dworca, natomiast na bilecie nie jest napisane Zurych dworzec autobusowy. Jest tego adres, jakaś tam ulica i numer, więc obawiałem się, że może jest gdzie indziej ten przystanek. No ale nie, pani potwierdziła, że będzie tutaj z dworca, także czekam. 19:40 i tak jak było zapowiedziane w mailu, 10 minut spóźnienia, ale wjeżdża. Zobaczmy, jak przebiegnie ta, no chyba najbardziej luksusowa, tak jak mówiłem, jak wspominałem wcześniej, podróż autokarem, jaka może być w Europie. Jedyny taki autokar w Europie. Dobra, panowie kierowcy idą tyłem, nie chłodzą sobie z przodu. Hello! Do you want to scan something or? No, Ibana and Michael. Michael, yes, Yeah. yes.
No, I have only backpack. Can I go upstairs? Yeah. Just 1 minute before you go. Yes. Yeah. I give you this one. Oh, thank you very much. Yeah. You need something, coffee, Yes. everything. They are free here. Great. Hi, Ivana. Good evening. Okay, I'm going up. Yeah, you're going. Thank you. No, słuchajcie, wbijamy. No tak to wygląda. Okej. To pozwólcie, że się tutaj zadomowię i zaraz zaczniemy pokazywać. Ogólnie cała podróż z Zurychu do Barcelony to jest trochę ponad 1000 km. Podróż ta zajmie około 15 godzin. Planowo 9:45 mamy być w Barcelonie. Jadę ja i za mną jeszcze jedzie jedna pani. I jak poinformował nas kierowca, jesteśmy jedynymi pasażerami na tej trasie, więc jedziemy bezpośrednio do Barcelony bez zatrzymywania się na jakichkolwiek przystankach. U góry miejsc jest 18, na dole są 3 łóżka. I z Zurychu do Barcelony jedzie 2 pasażerów. Ale zacznijmy od samego początku. Autobus właśnie cofa. I dopóki jeszcze nie wyjedziemy z dworca, to pokażę Wam, co dostałem. Blankiecik i na poduszkę pokrowiec. Każdy pasażer otrzymuje taką torbę. A w tej torbie, proszę bardzo, poduszka. To jest wszystko, co było w tej torbie, plus do tego mamy jeszcze torebkę w razie awarii i instrukcję obsługi, jak rozłożyć to łóżko, ale o tym jeszcze będę mówił. Także na tą chwilę mamy poduszkę i fotel. Sam fotel właśnie wygląda w ten sposób. Zobaczymy, jak będzie wygodny na trasie. I on się rozkłada do spania, do pozycji spania, ale na to przyjdzie czas. Tutaj mamy sekcję ładowania. I są to USB typu C i USB typu A, zwykłe duże. To jest panel do sterowania fotelem, żeby rozłożyć. Nad głową mamy lampki, dodatkowe gniazda USB, no i sterowanie klimatyzacją. Plus do tego jest jeszcze stolik. Takie nóżki się rozkłada i wkłada tutaj. I jest stolik. I można sobie czy jeść, czy pracować na komputerze. Nie ma najmniejszego problemu. Jest godzina 19:54 i właśnie opuszczamy dworzec Zurychu. Co jeszcze muszę dodać, to to, że przy wejściu pan kierowca na dzień dobry dał półlitrową wodę niegazowaną, mineralną. Teraz przejdźmy się i sprawdźmy, jak wygląda cały autobus. Także tak jak mówiłem, u góry jest 18 miejsc. Każde dokładnie takie samo. A tam są schody na dół. Tutaj są pościele i koce do przykrycia. I tu kolejny przedział. I koniec autokaru. Także chodźmy teraz na dół i zobaczmy, jak wygląda łazienka. Tymi drzwiami tutaj wchodziliśmy. Przy wejściu, tak jak pan kierowca mówił, mamy do dyspozycji ciepła woda, kawa i herbata. Jest taka mini kuchnia. Kawa i herbata jest w cenie. Natomiast jest też jeszcze snack bar. Wygląda następująco. Batoniki, krakersiki. A oprócz tego możemy jeszcze dokupić sobie maskę na oczy, zatyczki do uszu i jeszcze zestaw dentystyczny, czyli szczoteczka i pasta do zębów. I te rzeczy z tej półki tutaj, plus lodóweczka, bo jeszcze jest lodóweczka, a w lodóweczce, proszę bardzo, jest piwo, wino. Nie jestem pewien co do szampana. Ile to kosztuje? Jak już usiądę do góry, to sprawdzę cennik na ich stronie internetowej i zobaczymy, jakie to są koszta. Teraz tak, tu jest kuchnia, tam jest lodóweczka, tutaj są przekąski, a tu jest toaleta. Sprawdźmy, jak wygląda toaleta w Twilinerze. Proszę bardzo. Można. YouTube nie odda zapachu, ale powiem Wam, że tu najnormalniej w świecie pachnie. Tu jest naprawdę fajnie. Taka toaleta. Plus do tego jeszcze jest przebieralnia. Czyli kolejny taki jakby pokoik. I w tym pokoju jest umywaleczka, mydło i balsam. I taki stołeczek.
w swoich broszurach mówią o tym, że tutaj można sobie przyjść, przebrać się w nocne ciuszki i być gotowym do spania. W tej części tutaj, gdzie jest kuchnia, jest jeszcze przebieralnia i toaleta. Nie wiem, co to jest za monitor, bo to jest monitor z dwoma... A nie, myślałem, że to są głośniki. No nie, no jest to jakiś monitor, ale tu nie działa. I teraz idąc dalej, tutaj są kolejne 3 miejsca. Dokładnie takie same miejsca jak u góry. I tam jest pan kierowca. Czyli jeżeli chcemy coś od pana kierowcy, to trzeba zapukać. Mówię to dlatego, że pan kierowca sam powiedział, jeżeli będziemy mieli jakieś pytania albo będziemy potrzebowali jakiejś pomocy, to najnormalniej w świecie należy podejść i zapukać do drzwi. To wszystko jest świeże. Oni zaczęli jeździć od listopada, bodajże 24-25 listopada 2025 roku. No i to widać, że to jest wszystko świeże, pachnie, no w łazience pachnie, jest. No takiej łazienki jeszcze w autokarze nie widziałem. W pociągu też. Także no jest fajnie. Wróćmy teraz do góry. Jedziemy i jak można zobaczyć na mapie, dopiero co wyjechaliśmy, powiedzmy, z Zurychu. Także zobaczmy teraz rozkładanie i składanie łóżka. Jak to wygląda? Łóżka, fotela. Można manualnie ustawić sobie kąt nachylenia łóżka, bądź też są dodatkowe 2 przyciski, które automatycznie ustawiają nam pozycję łóżka do spania i z pozycji do spania do siedzenia. Więc teraz ustawię fotel w pozycji na maksa pionowej i to jest pozycja do jazdy z normalnym pasem. Gdzieś tutaj on jest. Pas biodrowy. Czyli jeżeli chcemy siedzieć i jechać, najnormalniej w świecie jest to pozycja jak w każdym innym autokarze. Powiedziałbym, że jest troszeczkę bardziej wygodnie. Natomiast na szerokość to nie jest nic nadzwyczajnego. Odepnijmy pas i cała magia zacznie się właśnie teraz po wciśnięciu tego jednego przycisku. Uwaga! I teraz już nic nie robię. Czekamy, aż łóżko rozłoży się w pozycji do spania. Trochę to trwa. Okej, nie spodziewałem się tego. Teraz wyjeżdża. Teraz wyjeżdża do przodu, dobra, okej. Nie, coś się stało. Coś nie poszło, tak? Czy poszło? O tak. Okej. No i tak to właśnie wygląda. Ale coś nie za bardzo tu zadziałało. No ale okej. Jestem, leżę. No i tak jak widać, nogi tam do przodu, by móc się położyć. Czy ja mogę jeszcze głębiej? No nie, to jest wszystko. Okej, czyli tak. No to tak. Nogi tak troszeczkę zjeżdżają, czyli musiałbym niżej wziąć. O tak. O, teraz, dobra. Czyli jednak, jak widzicie, nie ma pełnego połączenia. Co jest bardzo dziwne, bo zaraz pójdziemy do hotela, który nie jest pierwszym, tylko jest drugim. I tam to działa chyba inaczej. I chyba tworzy ciągłe, powiedzmy, łóżko. Ale tak to wygląda. I teraz jeden przycisk. I idziemy do góry. Nie idziemy do góry. Jeszcze raz. Okej. Wiem, o co chodzi. Za duży opór. Za duża waga. Silniki nie wyrabiają. No tak czy inaczej, teraz jak już jest w tej pozycji złamanej, to już ustawia się najnormalniej w świecie do pozycji siedzącej. Tak rozkłada się fotel
w jedynym europejskim autokarze, w którym można spać. Co jeszcze jest warte zauważenia, to to, że są zasłonki. Nie ma tutaj zasłonek, żeby odgrodzić się od pasażerów, którzy jadą obok. Jest to autobus nocny, więc słońca raczej nikt się nie spodziewa, chociaż w rannych godzinach w Hiszpanii zawsze to jest lepiej jak jest, niż jak nie ma. Pójdę do tyłu, żeby... O, tu jest światło na czujki. Ciekawe. I teraz tak, ten fotel, na którym ja siedzę, to jest dokładnie taki sam fotel. Więc przycisk. Czyli on się kładzie, potem podnosi i potem jeszcze raz kładzie. Ja myślałem, że moja waga coś tu nie... Oj, zobaczcie tu teraz, co się dzieje. Widzicie to? I to jest ta różnica. I to jest ta różnica między tym fotelem, który jest za fotelem, a fotelem, w którym ja jestem. No a jestem ciekaw, jak to tutaj wygląda. Czy też automatycznie się wysunie podnóżek. To jest bardzo ciekawe. I też, widzicie? I też wysuwa się podnóżek z automatu. Proszę bardzo. No niestety u mnie tego nie ma. Niestety pierwsze rzędy tego nie mają. Ale i tak uważam, że jest spoko. Znaczy spoko. No zobaczymy, jak minie noc. Czy da się spać? Kwestia internetu. Sprawdźmy Wi-Fi na pokładzie Twiliner. Twiliner Free i Twiliner Ops. Wchodzimy we Free. Dobra. Tak. Z Zurychu do Amsterdamu, czy z Zurychu do Barcelony? Z Zurychu do Barcelony. Open. Welcome aboard. Safety instruction, bla 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 bla. No nieważne. Czyli teoretycznie internet już śmiga. Sprawdźmy, czy zadziała speed test. Ok, zadziałał. No proszę bardzo. W autokarze pod 30 mega. Nawet więcej. A upload. Wow. Ok. A teraz sprawdźmy, jak działa strona internetowa. Na przykład albo nie. Elektroda.pl. Czy strona elektroda.pl działa? Jeszcze jak. Lubię czytać świetne komentarze, szczególnie o zasilaczach z czarnej listy. Anyway, prędkość internetu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Sprawdźmy ceny, ile co kosztuje na dole tam w snackbarze. BOT, herbata 4,80, mała czekolada szwajcarska 3,50, precle 3,20, zatyczki do uszu są za darmo, ok, maska na oczy za 4,80 i zestaw dentystyczny za 4,20. Woda 3,20, gazowana, niegazowana, soki 4,80, bezalkoholowe piwo 4,80, piwo Appenzeller, dobra, nawet nie próbuję tego czytać, ale 5,20 za małą puszkę i jest jakaś IPA za 6,80, jest szampan za 12,50, Aperol Spritz, gotowy miks za 11,80, wino za 10,80, czerwone i białe za 10,40. Skoro wiemy, ile kosztują rzeczy w snackbarze, to chodźmy na dół i weźmy coś zimnego do picia i porozmawiamy o głównej cenie, ile to kosztuje. Co muszę dodać, to tak mniej więcej stoję. Ja nie jestem wysoki, niecałe 180 cm wzrostu, więc wyższa osoba wychodziła bardzo zgarbiona. Chodźmy do snackbaru. No, jestem w łazience. Przepraszam, w toalecie. Jestem w toalecie. I dodam tylko, że no tutaj nie ma problemu z przyciskaniem kolankiem, tak? Przycisku, żeby woda leciała, bo po prostu robię. Ok? I dziękuję.
umyte rączki. Co jeszcze zauważyłem, a co jest warte dodania? Lustro, które jest naprawdę jasne i ma zmienną barwę. Także jeszcze raz tak właśnie wygląda toaleta, z której to właśnie skorzystałem i jest naprawdę mega. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. No i co my tutaj mamy? Tak jak było mówione, bezalkoholowe piwko, ale coś wam powiem, tu nie ma innego piwa, tu jest tylko bezalkoholowe piwo. Zobaczcie, soczki, te niebieskie to jest bezalkoholowe piwo i woda i soki. Także dzisiaj zostajemy przy bezalkoholowym, ale zimne, więc czemu nie? Dobra, zobaczmy teraz jak za to zapłacić. Czyli wchodzę na ich stronę, wybieram sobie to piwo, jedno piwo, kontynuuj. A jeszcze tipu można dać, proszę bardzo. Proszę powiedzcie mi, że macie Apple Pay'a. Nie mają Apple Pay'a. No to jest minus, bo trzeba karty, numer karty podać. Idę do góry i zrobię to przy siedzeniu. Ok, czyli wpisałem numer, dane swoje karty, klikam Pay. O, trzeba potwierdzić to w aplikacji. Bardzo dobrze. Potwierdzone. No i jest ok. I zapłacone. Paragon można wysłać sobie na maila. Po prostu jedno piwo 4,80. No i paragon wysłany na maila. Nie wiem dlaczego tak jest. Często spotykam się z tym, że nie ma opcji Apple Pay'a czy Google Pay. Tylko trzeba podawać numer karty. No ale nic. Da się. A póki co jest godzina 20:52 i jesteśmy mniej więcej tutaj. Czyli prawdopodobnie będziemy jechać na Brno, gdzie tam miał być oryginalnie przystanek. Nie było jeszcze mowy o cenie. Jaki jest koszt takiego przejazdu? Na tą chwilę dwie linie, czyli do Amsterdamu z Zurychu i z Zurychu do Barcelony. Z Zurychu do Barcelony bilet ten kosztuje 156 franków. Ile? Do tego trzeba dodać, że ja zapłaciłem 30 franków więcej tylko i wyłącznie dlatego, że wybrałem sobie pierwsze miejsce. No nie mogę powiedzieć przy kierowcy, ale jest to pierwsze z widokiem na drogę. Także mnie ten bilet łącznie kosztował 186 franków. Dużo, mało? To jest bardzo dobre pytanie. Kwestia pewnie indywidualna i indywidualnego podejścia. Myślę, że pod koniec przejazdu, jak już będę w Barcelonie, to wtedy będę mógł się wypowiedzieć, czy ta cena jest adekwatna do tego serwisu. Na tą chwilę uważam, że tak. Konkretna odpowiedź, czy ta cena odpowiada temu, co otrzymujemy w zamian, powiem to, jak już przyjedziemy do Barcelony. Stoliczku nakryć. I cóż, bezalkoholowe, ale na zdrowie. Smacznego. To jest pierwszy tego typu autokar w Europie. Na świecie one jeżdżą. Wiem, że w Ameryce Południowej one jeżdżą, tak. Takie w sensie, że człowiek kładzie się jak w łóżku. W Japonii bodajże, w Indiach na pewno. Natomiast w Europie nigdy takich autokarów nie było. Z jednego głównego powodu. Bezpieczeństwo. Sposób, jaki tutaj jest rozwiązany problem z bezpieczeństwem, jest dosyć ciekawy. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Bo tak jak mówiłem wcześniej, jest pas biodrowy i okej, no już przez przednią szybę nie wylatujemy, tak? Ale co w momencie, gdy leżymy? Bo gdy leżymy wzdłuż, no to jednak ciało nie jest chronione pasem. No bo tutaj człowiek łamie się i ten pas jednak trzyma. A w pozycji leżącej to człowiek może się wyśliznąć. Zobaczcie, jak oni to rozwiązali. Rozłóżmy do pozycji leżącej na samym początku. Tutaj jest schowek i w tym schowku zobaczcie, co tutaj jest. Jest kosz, siatka taka. Ma dwie klamry. I teraz te dwie klamry, jedna tu, druga tu. I teraz nogi idą tu. Teraz się kładę, a nogi mam w tym
worku w tej siatce i dzięki temu w razie awaryjnego hamowania, które może się wydarzyć w każdej chwili, ta siatka przytrzyma mnie. No tak to rozwiązali. Także tak jest rozwiązana kwestia bezpieczeństwa. Na moim nagraniu jest ciemno i słabo to widać, dlatego też widzicie teraz fragment oficjalnego materiału Twilinera, gdzie widać to w świetle dziennym. Pytanie do Was, co o tym sądzicie? Czy waszym zdaniem to realnie zwiększa bezpieczeństwo? Czy w razie jakiejś poważniejszej sytuacji ma to sens? Jest godzina 22:51 i właśnie objeżdżamy Genewę. 15-20 minut i będziemy wjeżdżać do Francji. 2 km do granicy z Francją. Zobaczymy, czy będą jakieś kontrole. Godzina 23. Jest granica szwajcarsko-francuska. No i jesteśmy we Francji, Coudemois. Teraz do granicy z Hiszpanią jest około 600 km, 630, czyli 6-7 godzin jazdy. W okolicach 6 rano będziemy wjeżdżać do Hiszpanii. No i dobra, jest czas na sen. Ja zacznę sobie widzieć gniazdko. No i tyle, i widzimy się rano przy granicy z Hiszpanią. Jeżeli oczywiście wszystko pójdzie gładko i nie będzie żadnych perturbacji. Zobaczymy, jak minie noc i widzimy się rano. Zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda. Dzień dobry. Jest godzina 4 nad ranem. Ja się przebudziłem. A właśnie kierowcy zajeżdżają. Pewnie zmienić się albo zatankować. Na wysokości jesteśmy w Montpellier. Mniej więcej tutaj. 100-150 km od granicy. I co, będzie tankowanie. Skorzystam, może wyjdę na zewnątrz, zobaczymy, co tam się dzieje. Pchajmy do pana kierowcy. Hello. Is any chance I will go for yeah? Which side? Here or back side? Here. Oh, great. Jestem na zewnątrz. Ajax. Słuchajcie, nasz pojazd to Ajax. Teraz już wiem, że Setra jest królową autobusów. Wiem, że Ytong to jest chińskie badziewie. Tak, czym jest Ajax? Piszcie, bo jestem ciekaw, czym jest Ajax. To też pewnie jest jakiś Chińczyk, co? Tak czy inaczej, przerwa na tankowanie. Pewnie kierowcy się zmienią i lecimy dalej, tak jak mówiłem, trochę ponad 100 km od granicy z Hiszpanią, więc co mogę powiedzieć, to spałem. się troszkę wybudzałem, ale ogólnie spałem, tak. Jeden z kierowców poszedł właśnie tam, więc zobaczmy w ogóle, co to jest. Czy to jest jakiś mop? Na to wygląda, że to jest jakiś MOP. No to. Bonjour.
O, automaty do kawy. To wygląda. Widać, że są przystosowani do przyjmowania klientów w autobusach. A może by sobie kupił coś zimnego? Monsterka? Wodę? Może by kanapkę jakąś kupił? Dobra, szybko. Hop. Monarch jest. Monster i kanapeczka 8,20 euro. Okej, merci. Michał po francusku już się nauczył. Merci. No, także takie to właśnie miejsce obsługi pasażera. Nie, miejsce obsługi podróżującego. 24 na dobę. Spoko. I got Monster. Later on I will do. You are vlogging? Yes, YouTube video about this. A teraz wydarzyło się coś, czego zupełnie się nie spodziewałem, zwłaszcza po kilku wcześniejszych doświadczeniach z autobusami. Kierowca zaprosił mnie do szoferki. Oh, I didn't see this. That's for you. Yeah, that's my bed. Nice. Hello. You are ready? Now I will be driver. The third driver. I can sleep upstairs. Yeah, sure. No problem. Guys, tell me how it's possible that one bus and only 2 passengers. How it's, okay, exactly, how they can make money. I don't know. I think they make contracts for a whole year or something, and our company has to drive. I've been here with another colleague for 2 weeks, and we had 2 rides just empty. Okay, Yeah. crazy. Yeah. I read on the website they have a plans for do like 25 countries connect. For now is only Amsterdam and Barcelona from Zurich. Yeah. But They want to expand them. So far, the most I had was 14. Yeah. the maximum people was 14. But I think they make agreements with companies for contracts Okay. for a whole year or something, and then I don't know. But And the still, company has to drive. I know, but still that's a lot of money. Yeah, but Tickets, yeah. okay, tickets are not cheap, but still that's nothing to cover all that distance, petrol. You guys, Yeah, but I think if they will expand for the whole Europe, that will be completely different story. But only with that Zurich, Barcelona, Zurich, Amsterdam. That's. So how long now to Spain? An hour, 2 hours, After 3 hours. 3 hours. 3 hours and 58 minutes. Okay. I was afraid, like 2-3 days ago, when I saw what's going on in Germany with snow. So I was afraid in Switzerland will be similar, but roads are perfect. Yeah. So far, Twiliner, it's really good service. Got a lot of positive reactions. Yeah. Twiliner, I think, start only on November, 24th November. 2 months now, so. And then there's a company from Luxembourg. They have 2 buses, Okay. and then we are from Belgium. Okay. And they only started 3 weeks ago. Oh, So right. this is the third bus. Okay. This is the 3rd week of this bus. Okay. So what's the mileage? How many kilometers already? 100,000 or less? Almost 29. 29. Whoa, so it's fresh. fresh. Yeah, this bus. Three weeks. Okay. What's that? Ayats was it Chinese or what's the company? I think Spanish. Spanish, Ayats. Okay. This bus comes from a factory in Spain. Okay. Nearby Girona, I think. Do you like it so far? That bus? It's okay? Yeah? It's nice to drive. Good. No mirrors, cameras, modern bus, so it must be. How about your sleeping? You are satisfied? Yeah. For the driving? of Yes. My colleague and me? Yes. on motorway it's like rocking bed. Up, down, Because on the road. Yes. Probably if we go like some city when you have to, brake, accelerate, that probably will be a bit harder. But in general, it's okay. Yeah, well, okay. I will not disturb you anymore. Yeah, Going thank you upstairs. very much. I'm going to sleep. So Okay.
I will take my sandwich and have a good drive. Yeah. So now will we stop anywhere or that was last one? Only for changing. Just for changing. Yeah. Okay. I will try sleep maybe more. Okay guys, thank you very much. Okay. Bardzo mili panowie. Uprzejmi. Fajnie. Naprawdę fajnie. I tak jak słyszeliście, teraz zmiana będzie tylko dla nich, na zmianę kierowcy, a potem już Barcelona. Już nie będziemy zatrzymywać się na tankowanie. Jest godzina 4:25 i jesteśmy... no, cokolwiek. A ja na tą chwilę jeszcze się rozbiorę i położę się. Może jeszcze mi się oczko przymknie. Chyba dzień dobry. Jest 5:30 dochodzi, 5:25. Chyba już mi się nie chce spać. Próbowałem zasnąć, ale jakoś specjalnie nie udało mi się, więc najwyraźniej jestem wyspany. Dosyć ciekawe uczucie, gdy leży się, nie wiem czy to jest domena double-deckerów, piętrowych autokarów. Leżąc na plecach, wyprostowane nogi do przodu, czułem każdy ruch, delikatny ruch kierownicy, każdy wybój. Kilka tylko odcinków dróg było taka, że nie czułem nic. Ani nie bujałem się lewo, prawo, przód, tył, górę, dół, tylko na prosto jakby leżeć sobie po prostu w domu. Ciekawe uczucie. A ogólnie uczucie jest cały czas, jak się jedzie, leżąc wyprostowanym na plecach. Ja się czułem tak, bobsleje. No, nie bobsleje dokładnie, tylko saneczkarstwo na olimpiadzie. To właśnie tak się czułem. Nie to, żebym jechał z takimi saneczkami w Rynnie na olimpiadzie, ale domyślam się, że tak można się poczuć. Delikatny ruch lewo, prawo, a ciało, które leży wzdłuż na płasko, wyłapuje każdy delikatny ruch. Czy to na zawieszeniu, czy to wynikający z kierowania. Bardzo ciekawe doznania i bardzo ciekawe odczucie, także ciekawostka. Jest 5:30 rano, jesteśmy już bardzo blisko granicy z Hiszpanią. Na tą chwilę do granicy mamy około 5 km, więc prawdopodobnie są to ostatnie bramki na francuskiej autostradzie. I jest Hiszpania. Także godzina 6:01 i przekraczamy granicę w Lepertus. Teraz do Barcelony około 150 km, czyli teoretycznie 1,5 godziny jazdy. Co jak rozmawiałem, kierowca powiedział, że w okolicach Girony remonty są, drogi są pozamykane, więc prawdopodobnie będzie się korkowało. A jak będzie, to zobaczymy. To nie zmienia faktu, że wjechaliśmy do trzeciego kraju, czyli do Hiszpanii. Ja zabrałem swój zestaw dentystyczny. Chodźmy się odświeżyć do łazienki. Może herbatkę sobie zrobimy do picia ciepłą. Chodźmy. No dobra, zęby umyjemy tutaj, czyli w przebieralni, tak jak oni to nazywają. Ale zachciało mi się do toalety, więc musimy przejść do pomieszczenia obok. Odświeżony, teraz już na 100%. No to zróbmy sobie herbatkę. Miętowa. Wybieram miętową. Marokańska mięta. O, tu jeszcze są jakieś inne. Nighttime Berry i Nighttime Swery Bry. Nie wiem, co tam jest napisane. Kawa i herbata są w cenie biletu. Można zalewać. No, czy ja wyleję to, czy nie wyleję? Wyleję, czy nie wyleję?
Jeszcze a propos tego autokaru, to miejsca bagażowe jest ograniczone. Tutaj są takie półeczki, no tu jest pościel. Podejrzewam, że można by było tutaj wrzucić jakąś torbę, ale ogólnie mają to tak rozwiązane, że pod nogami tutaj te podnóżki się wysuwają. I tam można schować. Jest taki schowek. No, mój plecak może by wszedł, ale to nie jest nic wielkiego. No oprócz tego też jeszcze jest nad głową. Można powiedzieć, że standardowo jak w autokarach, natomiast tutaj jest ile? 30 cm. Nie no, gdzieś tam 10 cm, tylko takiej szczeliny głęboka jest na jakieś 20. Ale to nie wszędzie jest, bo jak widać tutaj jakaś zabudowa też ogranicza tą przestrzeń. Oczywiście jest normalny bagażnik do normalnego bagażu, do normalnej dużej walizy, który jest po prostu ładowany na zewnątrz. Co to za sytuacja tutaj? Policja nie chciała nas puścić. Jeszcze kilka słów na temat tego fotelu łóżka. Czy tu się śpi wygodnie? Podejrzewam, że chudsza osoba niż ja wyspałaby się lepiej jak ja. Ale to nie jest tak, że ten fotel nie jest wygodny. Wiadomo, to nie jest jakość materaca memory foam z domu, które mamy, ale też to nie jest jakość zwykłego fotela, którym podróżujemy zazwyczaj autokarami. Mogę tak powiedzieć, bo już odbyłem kilka podróży takim środkiem transportu. Także wiem, jak fotele potrafią być wygodne lub niewygodne. Jedynym takim ograniczeniem, ale no to nie ma się co dziwić, jest ta siatka, ten worek na nogi. No ale to jest kwestia bezpieczeństwa, ale to troszeczkę ogranicza ruchy, swobodne przekręcanie się na lewo i na prawo. Szerokość tej obudowy tego fotela powiedziałbym, że jest w sam raz, jest idealna. Wiadomo, że nie można się rozłożyć jak się chce, jak w łóżku, ale najnormalniej w świecie można leżeć i z zawiniętą ręką pod głową jest jak najbardziej ok. Jeżeli mamy dobry materac w domu i oceniamy jakość spania na 10 na 10, a spanie na ławce albo na przystanku to 1 na 10, to tutaj dałbym 7 na 10 spokojnie. Jest ok. Godzina 7:55. Zaczyna świtać, ale godzina 8 w takim mieście to nie ma czego się spodziewać innego jak korki. No, jesteśmy na obrzeżu Barcelony, zaraz wjeżdżamy do Barcelony. Także myślę 8:30 będziemy na dworcu północnym bodajże. Kierowcy zapalili światło, więc prawdopodobnie zbliżamy się do dworca. Niecałe 12 godzin koniec końców, bo... A nie, 12 godzin, ponad 12 godzin, bo wyjeżdżaliśmy za 8 wieczorem. Lekko ponad 12 godzin. I za chwilę będę wychodził. Okej, spakujmy się. Jesteśmy. Udało się. Hej!
Oliver, Yeah. thank you very much. That was pleasure to travel with you. So thank you very much. Cheers. And hopefully see you again maybe on different route. Hope so, hope so. Thank you guys. Bye. No i tak to wygląda. Także tak, 8:30 przyjazd, 12,5 godziny. Twylinerem. Mega serwis, mega, jestem mega zadowolony. Tak to powinno wyglądać. Moim zdaniem tak to powinno wyglądać. Co myślicie na temat tego serwisu? Ma to sens? Ma to przyszłość? Moim zdaniem, jeżeli rozwiną swoją sieć, to jest naprawdę spora alternatywa dla lotów. Mimo że nie jest to najtańsza opcja, tak jak mówiłem, no mój bilet kosztował 156 franków i skupmy się na podstawie, bo no ja jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, dopłacałem 30 franków za to, żeby siedzieć sobie z przodu. Głównie zrobiłem to pod nagrywanie, żeby mieć ładne widoczki i timelapse. Sprawdzałem na ten dzień akurat wcześniej samolot bezpośredni z Zurychu tutaj do Barcelony. To koszt około 70-80 funtów. Żeby pociągiem przyjechać z Zurychu do Barcelony, jest to koszt około 180-100 funtów, w zależności w jakim czasie, wiadomo. I to jest pociąg, jedzie do Paryża i z Paryża do Barcelony. 156 franków, czyli około 130 funtów. Teraz mogę powiedzieć, już po całej podróży, jak już wyszedłem tutaj w Barcelonie, że nie jest to jakoś wygórowana cena za komfort, jaki się posiada. No bo no nie ma co się oszukiwać. Własny fotel, który rozkłada się na łóżko, no to jest komfort. Mimo że ta podróż trwa najdłużej, bo 12 godzin. Odjeżdża, pomachajmy. Papa. Papa Twyliner. I teraz pytanie. No widzieliście wcześniej różnego rodzaju autobusy. I był to Flixbus w Anglii, National Express w Anglii, RegioJet, Sinbad. Cenowo Sinbad z Londynu do Tczewa no kosztował 76 funtów. RegioJet z Londynu do Pragi, no mniejszy dystans, ale mimo wszystko 40 funtów, tutaj 130 funtów. Tutaj ten Twyliner 130 funtów za około 1000 km. Jaka cena musiałaby być za taki autokar, gdyby chcieć jechać z Londynu do Warszawy? Ja uważam, że jeżeli byłoby to około 150 funtów, nawet pod 200 funtów, to brałbym to mocno pod uwagę, jeżeli chciałbym się przetransferować i obudzić się rano w Warszawie wyspanym i mieć cały dzień. No bo nie oszukujmy się, ale zwykłym autokarem to tak ciężko bym powiedział, jeśli chodzi o wyspanie się. Ja wszystko rozumiem, można polecieć za 20 funtów samolotem w 3 godziny do Warszawy z Londynu i tyle. Natomiast, tak jak wcześniej już to ustaliliśmy podczas mojej podróży autokarami do Polski, niektórzy nie mogą latać, niektórzy nie chcą latać. Dlatego autokary to jest często jedyna opcja. Czy ktoś, kto jeździ regularnie, czy ktoś, kto wysyła swoich rodziców, starsi rodzice, którzy nie mogą latać, więc jadą tym autokarem. Nie kupilibyście, nie wydalibyście 2 razy więcej na bilet na taki autokar, żeby rodzice właśnie sobie na spokojnie mogli w takich warunkach przyjechać? Ja uważam, że to warto. No już pomijam osoby, które po prostu boją się latać. Myślę, że też wybrałyby taki autokar. Podsumowując, uważam, że jest to świetny pomysł. Ja nie zauważyłem jakichś wielkich minusów. Jeżeli miałbym się przyczepiać już tak naprawdę marudzić, to fajnie by było, gdyby były klapki, laczki. Takie zwykłe, proste, takie hotelowe, często jak dostajemy. To prawdopodobnie przysporzyłoby się do tego, żeby byłoby jeszcze czyściej w tym autobusie. I jeszcze taki niuans, ale naprawdę niuans, to, że światło to niebieskie nocne, gdy się leży, bo było troszeczkę za bardzo rażące. Jakby była możliwość przyciemniania tego światła, bądź całkowitego wyłączenia, to już by było 100% zadowolenia. A tak jest mocne 9,8. Także podsumowując jeszcze raz, super pomysł. Nie wiem, jak to wypada na tle bezpieczeństwa. Myślę, że Unia Europejska nie dopuściłaby do ruchu takiego pojazdu, gdyby nie był sprawdzony i nie był bezpieczny. Co wy myślicie? Co wy myślicie o takim podróżowaniu i o takim autokarze? Mamy już teraz na kanale jakieś porównanie. No myślę, że jednak to była najlepsza opcja, najwygodniejsza opcja. Niestety na okrojonych trasach, bo tylko na razie Amsterdam, Zurych, Barcelona. Miejmy nadzieję, że Twyliner rozwinie się, czego życzę sobie
i Wam. I trzymam kciuki za Twiliner. Żegnam się z Wami. W tle północny dworzec Barcelony. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że materiał się podobał i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Elo!